Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Każdy dobry biznes musi zaczynać się od koncentracji na kliencie. My wierzymy w to, że dostarczając bardzo dobrą technologię klientom, dostarczając im korzyść, na koniec to się wszystkim opłaci. To stąd taka klientocentryczność, którą cały czas mamy. Chyba sobie nic nie musisz udowadniać, nie? Nie wiem, czy nie muszę. Czy jeszcze gdzieś gonisz, czy za wcześnie na odcinanie kuponów? Kiedyś ktoś powiedział, że praca to też jest sport, prawda? I ten sport, jeżeli dobrze ci wychodzi, to lubisz go uprawiać. Biznes był dla mnie 25 lat temu nieporównywalnie trudniejszy. To na pewno, okay. Ale wiem, że w tym biznesie, który robię, były momenty, kiedy w łatwy sposób można było dużo zyskać. Dla nas wyzwaniem jest to, co będziemy robić za 2-3 lata. Stąd budujemy nowe produkty, bo wiemy, że musimy je budować i nawet jeżeli one przez te kolejne 2-3 lata będą stanowiły bardzo mały udział w naszych przychodach i zyskach, a wręcz będziemy do nich dopłacać, to one nam są potrzebne właśnie do tego, żeby realizować te wzrosty w dalszej przyszłości. To, że chcę zostać przedsiębiorcą, to wiedziałem chyba jak miałem z 8 lat. Co ty? W jakich okolicznościach? No i już przyszedł ten pomysł? Gdzieś wtedy już mocno interesowałem się komputerami, nawet zdarzało mi się w wieku tam kilkunastu lat wystawiać za pomocą rodziców oczywiście jakieś ogłoszenia, jeszcze wtedy czy w Głosie Wielkopolskim, czy Gazecie Poznańskiej, że sprzedam komputer, że kupię komputer, odnosząc się do tej sfery jednak umysłowej, tego co my jako ludzie potrafimy, to uważam, że bardzo dobrze wychodzi nam kreatywność i tą kreatywność powinniśmy w sobie pielęgnować. A te rzeczy, które są powtarzalne i automatyzują, powinniśmy oddawać jak najbardziej automatyzacji. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Jakub Dwernicki. Kuba, na stronie internetowej CyberFox, czyli firmy, w której jesteś założycielem i CEO, takimi oto słowami zwracacie się do swoich klientów. Kochamy Was wspierać w wykorzystywaniu potencjału internetu. Ciekawa deklaracja. Skąd takie gorące uczucia u Ciebie, Kuba, czy u Twojego teamu w kontekście przyszłych, czy też obecnych klientów? Każdy dobry biznes musi zaczynać się od koncentracji na kliencie. My wierzymy w to, że dostarczając bardzo dobrą technologię klientom, dostarczając im korzyść, na koniec to się wszystkim opłaci. To stąd taka klientocentryczność, którą cały czas mamy. Bo zdaje się, że to słowo wsparcie jest odmieniane u Was przez wszystkie możliwe przypadki. To jest fajne, to mi imponuje. To kładziecie na szali cały swój autorytet i mówicie, że będę dobrze u Was zaopiekowany, że będę szybko zaopiekowany, też, że zawsze znajdziecie jakieś rozwiązanie. Czy takie stawianie sprawy, czy wręcz taka maniakalność w biznesie, to uważasz jest dziś obowiązkiem przedsiębiorców, takich, którzy chcą grać o najwyższą stawkę? Myślę, że może maniakalność to nie, bo to musi być zdrowe, to proporcja ten balans musi być zdrowy, ale na pewno my przez długi czas mówiliśmy, o ile cały czas tak nie myślimy, że mamy obsesję na punkcie... Obsesja, to ładne słowo. Tak. Zadowolenia klienta. A przynajmniej mówimy to od 10 lat, od kiedy zaczęliśmy bardzo poważnie badać zadowolenie klientów przez NPS-y.
I to musi odzwierciedlać, ta satysfakcja klientów musi być odzwierciedlona w tym, co robimy, w każdym aspekcie, tak jak powiedziałeś, na każdym poziomie, od tego, jaki produkt robimy, po content, jaki dostarczamy klientom, wiedzę jakąś, ale przede wszystkim też obsługę klienta. No właśnie, tak było od zawsze u Ciebie? Czy to, jak mówisz, pojawiło się z czasem, czy pod wpływem jakichś rekomendacji, obserwacji, zebranych doświadczeń? Nie, gdzieś kiedyś na jakiejś jednej konferencji dowiedziałem się o NPS-ie, to było, nie wiem, 10-15 lat temu i tak mi się to spodobało, że wtedy wręcz stało się to, ta klientocentryczność osią naszego działania. Fajnie, fajnie. Dopytuję, bo wiesz, wszyscy to deklarują, ale nie wszyscy to robią. A ja wczoraj, przygotowując się do spotkania z Tobą, czy nawet przedwczoraj, sprawdziłem to na własnej skórze. W sensie zadałem na czacie odpowiednie pytanie, wysłałem przez formularz konkretne pytanie i bardzo szybko przedstawiciel Twojej firmy CyberFox wrócił do mnie z bardzo konkretną rekomendacją. Bardzo się cieszę. No i to przynosi rezultaty, tak? Bo ponad 3400 opinii na Google Moja Firma, średnia tam ocen 4,7, więc bardzo wysoka, a co najważniejsze ponad 350 000 klientów, którzy zaufali Waszym usługom Twoich firm, w tym wielu krajowych potentatów. Co czujesz w takim momencie, Kuba? Czy to jest po tych intensywnych latach działalności w branży? No na pewno satysfakcję, na pewno cieszę się, że mamy tak fajny zespół ludzi, z którymi też dużo rozmawiamy, żeby rozumieli to, dlaczego ta klientocentryczność jest ważna i to nie tylko rozmawiamy, ale to są bardzo poważne szkolenia różnego rodzaju i też kultura organizacyjna, którą budujemy. I cieszę się, kiedy to wychodzi. No, działamy 25 lat, to jest kawałek czasu. Czyli co, satysfakcja, jakaś duma z tych rezultatów, z tych setek tysięcy klientów? No, tak, byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział, że nie mamy z tego satysfakcji, nie mamy z tego dumy. Okej. Dalej Ci się chce? Czy przychodzą takie momenty, że odłożyłbyś komputer czy smartfon na bok i powiedział, no to teraz przez 2-3 miesiące robię sobie przerwę i zapominam o biznesie na chwilę? Pewnie, że przychodzą. Każdy gdzieś jest zmęczony i myślę, że każdy ma takie myśli, bo nie wierzę, że nikt nie ma takiej chwili, kiedy nie chciałby odpocząć, kiedy nie jest zmęczony ilością nawet czasem pozytywnych rzeczy, ale których jest dużo. Natłokiem tego wszystkiego. Tak. I tworzą one taką jakąś presję. Nawet święta potrafią tworzyć presję, prawda? Jak sobie zrobimy listę rzeczy, która jest do zrobienia no tak. świętami. Prezenty, zakupy, tak, sprzątanie. Mimo, że są przyjemne, prawda? Ale taka presja się pojawia, ale z drugiej strony też wiem po sobie, że jak jestem dłużej niż 10 dni na urlopie czy 2 tygodnie, to już tęsknię za tą, zdążę się zregenerować, odpocząć i nie wyobrażam sobie, żeby tak zawodowo można robić coś lepszego. No nie ściemniasz nam, to zdążysz przez 10 dni się zregenerować? Może nie zdążę się zregenerować, ale zdążę zatęsknić, że już jakby trochę nudno się robi na urlopie. I zresetować może trochę umysł, bo tak. już chyba sobie nic nie musisz udowadniać, nie? Nie wiem, czy nie muszę. Czy jeszcze gdzieś gonisz, czy za wcześnie na odcinanie kuponów? Kiedyś ktoś powiedział, że praca to też jest sport, prawda? I ten sport, jeżeli dobrze ci wychodzi, to lubisz go uprawiać. Znaczy może nie całą tą sekwencję, którą powiedziałem, ale że praca to jest sport, a ja sobie dopowiadam, że jeżeli to dobrze wychodzi, to wiem też, bo zajmuję się czasem sportem, wyścigami samochodowymi i tam nie idzie mi tak dobrze, aż jak w pracy, chociaż jakieś tam sukcesy mam. I wtedy jak nie jest tak super dobrze, to jest trudniej to robić na pewno niż kiedy są sukcesy i takie jakieś wyraźne. Tylko te wyścigi samochodowe, bo w nich uczestniczyłeś, może do nich wrócisz, bo tak zapowiadałeś, że być może znajdziesz. Tak, w tym sezonie się ścigałem w ogóle. Super. Tak. To jest super porównanie, ale mam takie wrażenie, że wiesz, tam jest start i meta, czas przejazdu, czy ilość etapów, które trzeba zrealizować,
A trochę ta robota w biznesie, w sensie budowanie biznesów, to trochę taka przyszłość nie do końca opisana. Da się to jedno z drugim trochę porównać. No adrenalina, wiadomo, rywalizacja to jest super. Tego masz w sporcie aż za dużo czasami. A biznes? Tak, da się porównać czasem i staram się szukać tych analogii, bo to nawet gdzieś pewnie jedno drugie wspomaga, a pewnie bardziej sport wspomaga biznes niż w drugą stronę, przez pewnie jakieś nowe połączenia neuronowe, które się w głowie budują i na pewno pomaga mi w biznesie podejmować szybciej decyzje. Okej. Szybciej? A czy lepiej? To jest ważne. Tak, lepiej też, bo one muszą być, bo wyścigi uczą podejmowania słusznych decyzji. Odpowiedzialnych decyzji też. Tak, jak podejmiesz złą decyzję, to albo przegrywasz, albo masz wypadek, więc one muszą być dobre. I na pewno ja widzę taką korelację, że wyścigi przyspieszyły moje myślenie. Ale zapytałeś o to, czy da się to porównać do biznesu? Tak, właśnie. W kontekście Da się. etapów? Znaczy, ja widzę, że jakby sport, szczególnie wyścigi samochodowe są bardzo performance'owe i biznes cały czas uważam, nie widzę takich biznesów, które byłyby aż tak performance'owe. I to znowu jest coś, czego ja się uczę z wyścigów, że są miejsca, gdzie jeszcze można poprawiać efektywność, bo ta suma małych rzeczy składa się na przewagę, gdzie w biznesie masz więcej zapasów w wielu miejscach. I starając się to wdrażać w biznesie, możesz dużo zyskiwać. Na to, że liczy się ułamki sekund, dosłownie, tak? Dziesiąte części sekundy decydują o tym, czy będziesz startował z pierwszego czy piątego miejsca. I to bardzo dużo już ma później wpływ na to, czy będziesz na podium, czy nie będziesz, czy będziesz pierwszy. I tak samo myślę, że jest w biznesie, że jak poskładasz tę sumę, dzisiaj trudno jest chyba znaleźć biznes, w którym proste rzeczy decydują o przewadze. Nie znajdziemy rzeczy, które powiemy, takie nisko wiszące owoce i to zrobimy, to będziemy lepsi. Nie ma jednej rzeczy, którą możesz gdzieś zdefiniować, którą przegrywasz. To jest suma bardzo małych rzeczy, ale to trochę jak w procencie składanym. One później, każdy 1%, który robisz lepiej od swoich konkurentów w jednym obszarze, jak tych obszarów znajdziesz 10, to już jest bardzo dużo. Znaczy, to nie jest tak, z przekory zapytam, że te rzeczy są teraz już dla nas nieproste, a nie były wcale takie 25 lat temu, kiedy zaczynałeś biznes na przykład. Wtedy wiesz, wydawały się łatwiejsze chyba do realizacji, bo nie wiedziałeś tego, co wiesz dzisiaj. Wiesz co, ja myślę, że biznes był dla mnie 25 lat temu nieporównywalnie trudniejszy. To na pewno, ale wiem, że w tym biznesie, który robię, były momenty, kiedy w łatwy sposób można było dużo zyskać, tak? Czy to patrząc po tym, co robili nasi konkurenci, co my przegapiliśmy, czy nawet co my robiliśmy, co nasi konkurenci przegapili. Dzisiaj jest coraz trudniej. Jest taka, w wielu miejscach jest duża konkurencja i szczególnie widzimy to, jak wchodzimy z nowymi produktami, musimy gdzieś tam o ten performance'owy marketing walczyć, to bardzo na każdym etapie takiego, nie wiem, lejka sprzedażowego musisz o detale dbać, które później czynią to, że nie wiem, że dużo taniej pozyskujesz tego klienta niż pierwotnie próbowałeś. I te detale zaczynają mieć znaczenie, tak jak nie wiem, na torze wyścigowym. No to jest fajne porównanie. Tam każda śrubka musi być dobrze dokręcona. Czyli wysyłasz swoich menedżerów, by ścigali się choćby rozrywkowo na tory? Nie. Nie, to nikogo nie... To nie jest dla każdego? Nie wiem, czy to nie jest. To trzeba lubić na pewno i chcieć. A później nawet jak się lubi i chce, to czasem się nie chce, bo to zaczyna być bardzo takie trudne, przytłaczające, źle się śpi przed wyścigami, męczące to jest strasznie, więc na pewno nie można nikogo do tego zmuszać. To by było głupie. To jest trudny sport, wyścigi samochodowe. Jak i ten biznes, który robisz, to już ustaliliśmy, ale w portfolio swoich klientów masz naprawdę
zacnych partnerów, Blik, LOT, Decathlon, Maspex, Danone. Czy ty w jakimkolwiek stopniu jeszcze jesteś zaangażowany w to, by kontraktować tych dużych graczy? Czy to jest tak, że po latach właściciel biznesu do drugiego właściciela biznesu dzwoni po koleżeńsku, jak lider z liderem rozmawia i mówi: słuchaj, zróbmy ten deal, wy nie korzystacie jeszcze z naszych usług. Czy nie jest łatwiej, czy już w ogóle tego nie robisz? Generalnie to w ogóle to dla porządku, to klienci, których wymieniłeś, są klientami Vercomu, która jest niezależną spółką, więc tutaj i tam jest bardzo dobry zarząd, który dba o tych klientów. A ty jesteś jednym z jej założycieli, prawda? Tak. Ja raczej nie zdarza mi się pozyskiwać klientów dla spółki. Nie, czy już teraz nie? Nigdy chyba jakoś bardzo nie byłem mocno zaangażowany w pozyskiwanie klientów. Raczej byłem bardziej zaangażowany w szeroko rozumiany marketing, budowę strategii, budowę produktów i dzisiaj nadal w to jestem zaangażowany. Bardzo blisko pracuję z tymi teamami produktowymi, jak ma wyglądać UX u nas, jak ma wyglądać w ogóle przewaga konkurencyjna, jak mamy budować marketing, to tak, ale nie odnoszę się do pojedynczych klientów, czy w ich pozyskiwaniu, czy w ich obsłudze. Czyli bliższe są ci tematy marketingowe, to być może śledzisz to, co pisze się na różnych profilach o usługach twojej firmy, jak właśnie w Google Moja Firma, czy w Trustpilot. Zaglądasz tam czasem z ciekawości? Dlaczego zaglądam. mówi się o firmie? Tak, zaglądam. Zaglądam na te pozytywne rzeczy i też na te negatywne, które o nas piszą i staramy się oczywiście prowadzić do tego, żeby tych negatywnych komentarzy nie było, a jeżeli są, to wyciągać wnioski i zapobiegać temu. Czasem nawet klienci mają rację. To jest, I co wtedy się dzieje? No wtedy poprawiamy to, co mówią złego o nas. Czyli ta informacja po prostu trafia do zespołu, który coś z tym ma obowiązek czy chęć zrobić, tak? Tak, pracujemy nad tym. To wszyscy mamy świadomość, to znowu jest ta klientocentryczność. To my nie możemy udawać, że jeżeli ktoś, nie zawsze oczywiście zarzucane nam rzeczy są prawdziwe, nie zawsze się z nimi zgadzamy, bo nie zawsze klient dobrze rozumie jakby to, co my oferujemy, czy co jest istotą tej usługi, ale zdarza się rzeczywiście, że te zarzuty wobec nas są zasadne i wtedy musimy wyciągnąć z tego wnioski i poprawić czy proces obsługi, czy sam produkt i tak się dzieje. Okej. Rozmawiamy w grudniu 2024 roku, to nieprzypadkowa data. Jesteśmy w momencie największego świątecznego ruchu. Mówiłeś kiedyś w jednym z wywiadów, że prawie połowa komunikacji w tym okresie, czyli maile, SMS-y, która wiąże się w Polsce z e-commerce'em, czy konkretnymi zamówieniami, czy zakupem domen, hostingiem i tak dalej, obsługiwana jest przez twoje firmy, w których jesteś udziałowcem. Zatem jesteśmy w okresie żniw. Czy ta sezonowość jest charakterystyczna dla tego waszego biznesu? Tu znowu mówimy o biznesie vercomowym, gdzie ja pewnie operacyjnie bardziej odpowiadam za ten fragment cyberfolksowy, czyli tej części hostingowej, domenowej, ale też pojawiają się u nas już bardzo mocno w tej części narzędzia e-commerce'owe, jak narzędzia do tworzenia sklepów internetowych. I tu pewnie sezonowość też ma bardzo duże znaczenie. Znaczy sezonowość w naszym biznesie była zawsze. Chyba nie ma biznesu, ja w ogóle sobie tak kiedyś myślałem, że nie ma biznesu, który nie jest zależny od pogody czy pory roku. Każdy biznes jest, jakbyś na to nie patrzył. Nawet u nas widzimy wpływ pogody na sprzedaż usług. Znaczy u nas jest odwrotnie, jak jest gorsza pogoda, tym lepiej się sprzedają usługi. Lepiej się sprzedają usługi. Jak jest lepsza, to ludzie korzystają bardziej nasi klienci korzystają bardziej z uroków tej pogody i mniej są skorzy do kupowania naszych usług. Więc siłą rzeczy te sezony są dla nas zimowe lepsze od tych letnich. Okej, to wracając do CyberFox, rośniecie szybko. Czy
Czy takie tempo da się utrzymać? Czy dojdzie do jakiegoś momentu nasycenia? I co wtedy, Kuba? Czy ty będziesz gdzieś uciekał do przodu w inne segmenty? No, trochę zbudowanie grupy jako takiej w ramach tego ekosystemu jest pewną odpowiedzią na moje pytanie, bo zaraz o tym będziemy mówić, że jesteś związany też z innymi spółkami, inne tworzyłeś. Ale właśnie interesuje mnie ten moment tego nasycenia. Czy już czy ciebie, czy już twoją grupę menedżerów to zajmuje? Co będzie, jeśli dojdziecie do jakiegoś momentu? Znaczy tylko to nas zajmuje, tutaj mogę tak powiedzieć, bo i to też od dawna dosyć takie myślenie nam przyświeca, że my nie zajmujemy się tym, co będzie za kwartał czy dwa w naszych przychodach, w naszych wynikach, bo to mamy zawsze dobrze zaprognozowane. Dla nas wyzwaniem jest to, co będziemy robić za 2-3 lata. Stąd budujemy nowe produkty, bo wiemy, że musimy je budować, nawet jeżeli one przez te kolejne 2-3 lata będą stanowiły bardzo mały udział w naszych przychodach i zyskach, a wręcz będziemy do nich dopłacać, to one nam są potrzebne właśnie do tego, żeby realizować te wzrosty w dalszej przyszłości. To już wiesz, gdzie będziesz za 2 lata? Tego nikt nie wie chyba. Ale wiesz, czego planujesz dotknąć, tak? Co byśmy chcieli, żeby się zdarzyło. Tak. No i co, namówię cię na to, żebyś zdradził? Czy konkurencja jak ogląda, to nie bardzo? Nie, my to dosyć jasno komunikujemy, że interesuje nas właśnie ten segment narzędzi komersowych coraz bardziej. Interesuje nas wyjście z jakimiś produktami poza granicę Polski, czy właśnie w tym segmencie narzędzi komersowych. Interesuje nas Europa centralna, bo tu możemy na razie w krótkiej perspektywie tylko tu możemy konkurować, a na pewno nie możemy konkurować na globalnych rynkach, bo tam są duzi gracze o mocno osadzonym biznesie. Mocno osadzeni są na tych rynkach, czy amerykańskim, czy niemieckim, czy brytyjskim. Natomiast z pewnymi produktami typu właśnie nasz produkt Now, taki AI-owy kreator stron, tam jest trochę luźniej i tam możemy wychodzić na te rynki czy amerykańskie, czy rynki Ameryki Południowej. I to staramy się teraz robić. No więc to są tutaj w Europie Centralnej to są te narzędzia dla e-commerce'u i chcemy tutaj ten swój udział w rynku zwiększać, a jeżeli chodzi o te produkty, no to rzeczywiście możemy bardziej celować globalnie i zobaczymy, jak to będzie działać. Czyli dobrze słyszę, że AI nie będzie ci wcale przeszkadzał, tylko wykorzystacie go do tego, żeby na przykład zbudować stronę w zaledwie kilka chwil w oparciu już o bazę i doświadczenia. Tak, bo AI jest takim fajnym narzędziem dla biznesu, dla nas ludzi w ogóle. Ja w ogóle na AI patrzę bardzo pozytywnie, bo to wiele razy świat jest teraz podzielony. Jedni widzą tam dużo optymizmu, drudzy pesymizmu. Tak, ja uważam, że bardzo daleka droga, żeby AI zbliżył się do tego, co my jako ludzie potrafimy. Okay. Natomiast, znaczy inaczej jeszcze, w całokształcie tego, co potrafi człowiek, natomiast w pewnych partykularnych zastosowaniach może być od nas lepszy, ale to chyba wiele rzeczy, samochody są od nas szybsze, prawda? Samoloty też, ale to nie znaczy, że są lepsze od ludzi. I to nie oznacza, że przestaliśmy jeździć na koniach. O właśnie, tak. No chociaż to pewnie jest jakaś tam jednak nisza, ale nie przestaliśmy chodzić, prawda? I w jakimś tam, ale w ogóle jakby odnosząc się do tej sfery jednak umysłowej, tego co my jako ludzie potrafimy, to uważam, że bardzo dobrze wychodzi nam kreatywność i tą kreatywność powinniśmy w sobie pielęgnować. A te rzeczy, które są powtarzalne i automatyzują, powinniśmy oddawać jak najbardziej automatyzacji, tym narzędziom automatyzującym. I my tutaj też upatrujemy szansy dla produktów, które dostarczamy klientom, bo jak nie my to zrobimy, to zrobi to ktoś inny. Jak my nie dostarczymy tego klientom i oni tego nie wykorzystają, to za nich ktoś zrobi inny. Więc my musimy tutaj wspierać naszych klientów w tym obszarze. I tak jak jest rynek SaaS-ów, czyli Software as a Service,
Tak, dzisiaj powstanie bardzo duży rynek takich AI-owych agentów, którzy będą konkretny, jakiś bardzo dobrze zdefiniowany obszar automatyzować. Takim obszarem jest choćby tworzenie stron internetowych. To bardzo łatwo widzimy, jak to już dobrze działa, a wiemy, jak dużo jeszcze możemy poprawić w tym obszarze. Tak będzie też pewnie z jakimiś procesami e-commerce'owymi, procesami logistycznymi, mnóstwo obszarów, ale takich bardzo konkretnych. I my właśnie te konkretne obszary chcemy używać tego AI do tego, żeby te obszary poprawiać i automatyzować u naszych klientów. Co za tym idzie, oszczędzać etaty, oszczędzać pracę, no bo widzimy też, jakie są perspektywy dla różnych rynków, jak demografia nie sprzyja nam w świecie zachodnim, jakim będzie wyzwaniem posiadanie dobrej kadry, czy w ogóle dostęp do jakichś takich zasobów specjalistów i tutaj AI może nas, po prostu rynek pracy jest taki zawsze trochę chyba w tym świecie zachodnim brakuje rąk do pracy, tak mówiąc już kolokwialnie i tutaj AI świetnie może się sprawdzić. To w ile minut mogę założyć stronę internetową już teraz u Ciebie w CyberFox? Dzięki. 60 sekund to jest 1 minuta. 1 minuta. No to sami Państwo się przekonacie, być może już na własną rękę. Czy nazwa R22, z której ja Cię osobiście rozpoznaję od wielu lat, nie miała przyszłości? Bo przerzuciliście się technicznie na CyberFox. Gwoli precyzji to było tak, że R22 było spółką przejmującą w lipcu 2023 roku te wszelkie prawa i obowiązki, a CyberFox w tym przypadku zachowałeś tylko nazwę, prawda? Skąd taki pomysł? Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego CyberFox zastąpił R22? Tak. To był ruch bardzo dobrze przemyślany i z perspektywy krótkiego czasu, jaki od tego upłynął, to bardzo dobrze to działa, że w pełni uzasadniony, że dzisiaj tą samą marką komunikujemy się do klientów, inwestorów, pracowników. Nie tracimy energii na promowanie 2 marek. R22 było marką trochę taką techniczną jednak, bo ona nie była nigdy marką kliencką. Powstała z konkretnej potrzeby zbudowania skali, kiedy robiliśmy IPO w 2017 roku. Byliśmy 3 spółkami, każda z nich była za mała, żeby wejść na rynek kapitałowy. Ona coś kodowała? R22? Tak, nasz adres Roosevelta 22. Okay. A to trochę jakby jeszcze wcześniej mieliśmy taką markę B82, czy tam może nie markę, tylko jakąś spółkę B88 od jeszcze poprzedniego naszego adresu Baraniaka 88, więc tak trochę technicznie podchodziliśmy do tego, natomiast nie podchodzimy technicznie do marki CyberFox, która jest bardzo głęboko przemyślana, jeżeli chodzi o jej sens. Cyber, technologie, twarde technologie, czasem niezrozumiałe i cyfrowe przede wszystkim. Tak, cyfrowe, a Folks ludzie, którzy korzystają z tej technologii, ludzie, którzy wspierają naszych klientów, czyli my jako pracownicy tej marki, taki w ogóle miękka część tej technologii, taka ludzka, emocjonalna. I nawet jak zobaczysz, to w tym logo są 2 czcionki. Cyber, taka trochę twardsza czcionka i Folks bardziej miękka i to wszystko ma głęboki sens. My oczywiście bardzo głęboko najpierw zbudowaliśmy podstawy tej marki, w czym my chcemy być lepsi od naszych konkurentów, którzy często komunikowali tylko cenę czy jakieś takie technologiczne rzeczy, a my postawiliśmy na ten aspekt ludzki i tego wsparcia klienta, ale też dobrego zrozumienia technologii. I z tego takie naturalnie jakby wyniknęła taka nazwa. A nie bałeś się tego, że wcześniej przez lata inwestowałeś jednak w R22? No to zawsze coś nie, zupełnie nie, bo ta marka nigdy nie korespondowała z klientami. Okay. Byliśmy pod spodem, już był CyberFox w pewnym momencie, on się pojawił, premiera CyberFoxa była na samym początku COVID-u, kwiecień 2020, ale przygotowania nastąpiły wcześniej, bo my byliśmy trochę takim konglomeratem przejętych spółek, które miały różne
nazwy, różne specjalizacje, gdzieś tam konkurowały ze sobą, więc też pracownicy tych spółek jakieś mieli swoje wyobrażenie o tożsamości tych marek i musieliśmy wiele marek zabić, także swoje, te przez nas, choćby jak Ogicom. I to wszystko nadpisał CyberFolks jako jedna bardzo dobrze przemyślana marka i dzisiaj jak widzimy, jak działa marketing CyberFolksa tak szeroko rozumiany, to on bardzo dobrze działa, bardzo dobrze ta marka się sprawdza. Potwierdzam, jestem marketerem, bardzo mi się ten ruch podoba, tylko musimy teraz wysłać wiadomość do Roberta Lewandowskiego, że jego RL9 albo do Cristiano Ronaldo CR7 to niekoniecznie jest dobry kierunek. Ty tam byłeś już. CyberFolks to właśnie tak jak mówisz, grupa spółek dzisiaj de facto. Spróbujmy odtworzyć króciutko te twoje zawodowe losy, cofając się na chwilę do roku 2004, bo chyba wtedy się wszystko zaczyna. Nie, w 1999 roku. Okej, od spółki Spider założonej z bratem. Tak. Wiedziałeś od samego początku, że chcesz zostać przedsiębiorcą, spróbować tej przedsiębiorczości? Skąd ta idea się wtedy pojawiła? To, że chcę zostać przedsiębiorcą, to wiedziałem chyba jak miałem z 8 lat. No co ty, w jakich okolicznościach już przyszedł ten pomysł? Gdzieś wtedy już mocno interesowałem się komputerami, nawet zdarzało mi się w wieku tam kilkunastu lat wystawiać za pomocą rodziców oczywiście jakieś ogłoszenia jeszcze wtedy, czy w Głosie Wielkopolskim, czy Gazecie Poznańskiej, że sprzedam komputer, że kupię komputer bo musiałem chciałem zawsze mieć lepszy sprzęt komputerowy niż miałem pieniędzy, więc musiałem w jakiś sposób, oczywiście rodzice mi to pomagali finansować, ale zawsze starałem się sam od siebie coś też tutaj zarobić, więc ta przedsiębiorczość gdzieś już wtedy się pojawiała. Czyli czytałem też, że składałeś komputery, kupowałeś już. Tak, to było chwilę później, to było właśnie jak spaliłem bratu komputer znaczy nie z mojej winy, bo gdzieś był źle prąd przez elektryka podłączony, ale jednak czułem tą odpowiedzialność i nie chciałem kupować całego komputera, który był bardzo drogi, to był tam jakiś PC. Rok był właśnie chyba 98 nawet wtedy i chcąc kupić płytę, tą główną, która się spaliła, zobaczyłem, że dużo jest przebitka, jak wiesz, z części złożysz komputer, no tak. A jeszcze lepiej jak z używanych części go złożysz i wtedy jeszcze zobaczyłem, że na giełdzie komputerowej w ogóle ludzie przynoszą części komputerowe, które możesz, wiesz, kupić od nich, za chwilę nawet sprzedać trochę drożej, a jeszcze drożej jak złożysz komputer. I to był właśnie okres taki trochę przedświąteczny, kiedy każdy chciał dziecku kupić komputer na gwiazdkę czy sobie, więc ten biznes jakoś tak fajnie szedł, a później się nagle jakoś pogorszył, kiedy ta sezonowość właśnie w tym biznesie komputerowym też chyba bardzo funkcjonuje i wtedy... Ale posmakowałeś tych pierwszych zarobionych na poważnie pieniędzy, co? To na pewno cieszyło, bo ja pamiętam, jak był Mikołaj, rok 98 z kolegą handlowaliśmy na tej giełdzie i dosłownie nie mieściły nam się w kieszeniach pieniądze. Taka trochę... O co ty mówisz? Tak, no bo to zawsze gotówka była, tak, więc ale ten moment trwał krótko, ta sezonowość, byliśmy w takim piku sezonowym, a potem na tej giełdzie komputerowej masz pewnie 10 miesięcy, kiedy nie ma biznesu i nagle takie otrzeźwienie przyszło, że kurczę, to nie jest tylko grudzień i okres świąteczny i zacząłem szukać innego miejsca i wtedy pamiętam, jak tam ci koledzy z giełdy komputerowej mi powiedzieli, że jak wspomniałem o internecie, że to na internet jest już za późno, bo tam są wszystkie karty rozdane. Już są firmy, które, wiesz, poukładały sobie rynek i nie ma czego szukać w 99 roku, tak? No ale jednak spróbowaliśmy i wyszło nie najgorzej. No właśnie, potem jest 2004 rok i Notel, czyli jedna z pierwszych i największych platform Voice over IP, czyli powiedzmy Państwu technologia, która umożliwia użytkownikowi wykonywanie połączeń głosowych przez
ten szerokopasmowy internet, Tak. po prostu przez internet. To, co dzisiaj robimy WhatsAppem. A nie przez łącze analogowe, dokładnie. I to jest taki już pierwszy na poważnie biznes, czy ten jednak z bratem? Nie, ten był bardzo na poważnie, Okay. tak? Tam mieliśmy inwestora nawet finansowego w 2001 roku, niedużo później, bo kiedyś jadąc z pociągu do Warszawy dowiedziałem się, że taka grupa w Poznaniu powstaje Fundusz Technologiczny. My potrzebowaliśmy środków na rozwój, na pozyskiwanie klientów bo to pozyskiwanie było dosyć drogie. My pozyskiwaliśmy ich handlowcami, więc ten koszt akwizycji był istotny i tak trochę sam się nie finansował, więc w roku 2000 albo 2001 pozyskaliśmy inwestora, więc to był poważny biznes. Okej. A w Inotelu jesteś CEO? W Inotelu już nie. Nie, od 2004 roku, potem przez kolejnych 8 lat. Aha. Potem jakieś tam znowu przekształcenia, bo jest Arcelion, prawda, po drodze. Dalej robicie podobne rzeczy. Dostarczacie internet radiowy lub światłowodowy. W międzyczasie jeszcze Ogicom, wspomniany przez Ciebie, no i oczywiście Vercom od 2005 roku, którego jesteś co-founderem. No z jednej strony dużo tego, tak naprawdę dużo, intensywnie. Trzeba mieć jaja, żeby zakładać tam kolejne firmy, ale kiedy nic nie jest oczywiste w kontekście potencjalnego sukcesu, ale z drugiej strony już wtedy widzę, budujesz jakiś taki ekosystem spółek właśnie, które mają trochę działać w tym samym segmencie, prawda? To na początku się trochę samo działo, bo to dużo właśnie, czy jakichś to było przemyślane, czy to było spontanicznie, trochę oportunistycznie? Tak, to było oportunistyczne na pewno. Dużo fajnych ludzi się pojawiło w międzyczasie, bo czy Krzysiek Malicki, z którym zrobiliśmy Inotel, który bardzo dużo wniósł do tego, czy później Adam Lewkowicz i Krzysiek Szyszka, którzy zrobili Vercom i to pomysł Adama Lewkowicza, żeby zrobić taką wielokanałową platformę, to bardzo dawno temu, tak? To w ogóle nie było oczywiste, jeszcze wtedy faksy mieliśmy. No właśnie. I choćby, nie wiem, obsługiwaliśmy całą sieć jakichś kwieciarni, gdzie zamienialiśmy dla nich maile na faksy, bo wtedy jeszcze nie wszyscy mieli komputery. I to tak ewoluowało, ale oczywiście też tak, starałem się jak mogłem tym spółkom pomagać w jakimś definiowaniu strategii tam, gdzie i nadawaniu skali. To pewnie tak. I tam było wielu różnych ludzi, innych ludzi, mniej czy bardziej ci znanych. Jak się znajdowaliście, Kuba? W oparciu o jakie elementy decydowałeś się robić biznes na poważnie z tymi, a nie innymi osobami akurat? No tu jest pewnie jakaś duża część takiej intuicji, że musisz dobrze się czuć z tym człowiekiem i na pewno, znaczy to jest kluczowe w biznesie, takie zaufanie, chemia, że możesz pracować. Ja z wieloma osobami pracuję właśnie te 25 lat, tak, z wieloma dłużej niż 20 i to trzeba dobrze jakby być dopasowanym do siebie, tak, żeby i nie da się tego zrobić na pewno. Po drodze spotkałem mnóstwo osób, z którymi dzisiaj nie pracuję, bo nie było tej chemii. Zaklikało, tak. Tak. A wiesz, to doświadczenie, ten czas na pewno buduje tą umiejętność szybkiego rozpoznania, z kim chcesz pracować, z kim nie chcesz i to znowu jest doświadczenie, które przyspiesza pewne decyzje. Zaufanie super istotne, szczególnie w trudnych momentach, bo zakładam, że takowe bywały, tak? Przeżywaliście takie niejedne. I wtedy jakie są oczekiwania, jakie miałeś oczekiwania względem swoich wspólników w tych trudnych momentach, albo jaki support ty sam mogłeś dać im? Bo często jako przedsiębiorcy się z nimi zmagamy, wiesz, kiedy się rozpędzamy, kiedy nawet pojawiają się pierwsze sukcesy, jest super. A potem przychodzi pewne tąpnięcie i tam rzeczywiście ludzie muszą na siebie liczyć. No tak, i tam wtedy to wiesz, to jest stare przysłowie, że prawdziwych przyjaciół czy prawdziwych współpracowników, można parafrazować, poznaje się w biedzie. I na pewnie nie chciałbym tutaj w jakieś szczegóły się wdawać tych sytuacji, ale choćby to, że
te osoby, z którymi dzisiaj pracujemy, to są na pewno te osoby, z którymi też przeszliśmy przez te trudne chwile i to bardzo cementuje i to też buduje to zaufanie, na pewno tak. Okej. Zrobiłeś też dużo akwizycji od tych czasów, które tutaj wspominamy. Kilkadziesiąt. Większość udanych, wszystkie udane? Tak, udanych -2 bym powiedział, w sensie nieudane czy średnio udane, bo nawet nie powiedziałbym, że nieudane, ale takie, z którymi mieliśmy sporo problemu, to były 2 akwizycje. Co tam ważne jest, Kuba, w tych akwizycjach, by one rzeczywiście przynosiły spodziewane rezultaty? Najważniejszy jest ten element ludzki. Ja uważam, że to podkreślam na każdym kroku, kiedykolwiek jestem pytany o to, że dlaczego nam wychodzą akwizycje, to ja odpowiadam, że musisz też fair się zachowywać. Wiesz, to jest taka maksyma profesora Bartoszewskiego, opłaca się być przyzwoitym, czy warto być przyzwoitym. To są bardzo głębokie i mądre słowa i to trochę trzeba mieć w sercu, ale też pielęgnować to w sobie, żeby wiesz, tak jak chcesz być traktowany, traktować innych i my tak działamy przy tych akwizycjach. My bardzo duży nacisk kładziemy na tą kulturę organizacyjną spółki, którą przejmujemy. Bardzo powoli robimy tam jakieś zmiany, budujemy sobie najpierw autorytet wśród tych ludzi, ale też poznajemy ich kompetencje i dopiero wspólnie razem coś zmieniamy. Wiem, że jest dużo spółek, które patrzą przez pryzmat wyłącznie Excela i to jest nierozsądne. Nie, my też patrzymy przez pryzmat Excela, ale nawet jak chcesz patrzeć przez pryzmat Excela, to musisz to robić inteligentnie i ta inteligencja polega na tym, żeby szanować ludzi, no bo na nich opiera się każdy biznes. Okej. Nasi widzowie mogą sobie poczytać chociażby o zakupie MailerLite'a sprzed 3 lat. 2,5 roku. 2,5 roku, tak. To amerykańska spółka o litewskich korzeniach. Prawie do tej transakcji nie doszło. To ciekawa historia. No, ale nie musimy się cofać aż tak daleko, bo rozmawiamy tutaj w 2024 roku pod koniec bieżącego roku, a w listopadzie, a więc całkiem niedawno, podpisujesz umowę przedwstępną zakupu 49,9% Shoppera. To jest gruby news. Z jakich pobudek ten ruch? No, odkąd uruchomiliśmy projekt Stores, czy zainwestowaliśmy w spółkę Selintegro, jasno zadeklarowaliśmy strategię budowania narzędzi do wspierania e-commerce'owych biznesów. Więc to jest naturalna konsekwencja tej tak zdefiniowanej strategii, że po pierwsze, że już zrozumieliśmy ten rynek, kiedy zaczęliśmy budować projekt Stores, pozyskiwać klientów, zdobywać coraz więcej tych klientów. Mamy mnóstwo klientów e-commerce'owych też w grupie, choćby w Vercomie jest 20 000 takich klientów i wtedy jakby naturalną konsekwencją, tylko 20 000 klientów, których wspieramy komunikacyjnie, a nie dostarczamy dla nich narzędzia. To też ważne jakby odnotowania i jasno wiedzieliśmy, że to jest nasz kierunek rozwoju i mieliśmy to DNA też M&A-owe, prawda? Więc jeżeli widzisz gracza, który jest istotny na tym rynku, masz ten potencjał, masz te kompetencje M&A-owe, masz ten potencjał, jesteś w stanie się z nim dogadać, no to takie trochę było no-brainer dla nas, że to jest świetna spółka, w którą możemy zainwestować. I to był jakiś bardzo szybki deal. Mówiliśmy o tym, zanim uruchomiły się kamery. Zresztą mieliśmy się spotkać i rozmawiać tutaj w studio wcześniej. Z wiadomych względów przesunąłeś tą wizytę. Gratuluję. Czy to jest faktycznie ten koncept budowania co najmniej lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie technologii e-commerce wdrażasz w życie tą transakcją też między innymi, tak? To jest ta meta, to jest ten cel najbliższego etapu wyścigu dla Ciebie? Chyba nie. Nie?
Widzisz, chyba sięgasz dalej, widzisz coś dalej. Chcemy iść dalej. Na pewno widzimy jakby kolejne spółki technologiczne, w które możemy tutaj, czy tam i narzędzi e-commerce'owych, w które możemy inwestować. I znowu jakby już raz konsolidowaliśmy rynek hostingowy, tak? Z tego powstał CyberFolks, więc pewnie chcielibyśmy te doświadczenia, ten know-how przenieść na rynek tych narzędzi e-commerce'owych. Jasne, bo też mówisz, że zauważasz brak globalnych sukcesów polskich firm w sektorze tych nowych technologii. Zastanawiamy się wszyscy, dlaczego tak jest. I ty wspominasz o tym, że potrzeba głębszej analizy i zmiany podejścia do innowacji oraz przedsiębiorczości. To na czym ta zmiana według ciebie mogłaby polegać? Ja tak powiedziałem? Tak jest. Dla magazynu Forbes. Że dostrzegam potrzebę? Jeszcze raz. Zmiany podejścia do innowacji i przedsiębiorczości. To mnie zaciekawiło, więc chciałbym zapytać, co miałeś na myśli? Nie pamiętam kontekstu, ale rozumiem, że tak, no bo tak, już wiem, o co chodzi. Jesteśmy jednak w tej części świata, czyli nie w Stanach, trochę mamy mniejszą akceptację do ryzyka. Mniej jesteśmy skorzy inwestować właśnie w stricte technologię, bo jak budujesz mocną technologię, dużo musisz inwestować, zanim w ogóle będzie jakieś zderzenie z rynkiem i nie wiesz, jaki będzie z tego sukces, więc pewnie Amerykanie mają taką większą odwagę do budowania technologicznych spółek, do inwestowania i nagle robią coś spektakularnego. To się mniej dzieje w Polsce. Może gdzieś się dzieje właśnie, to jest ciekawe, że się dzieje w tych bałtyckich krajach typu Litwa, Łotwa, Estonia, ale to może z uwagi na uwarunkowanie geograficzne i mniejsze rynki, prawda? Tak, mniejsze rynki. My w Polsce mamy taki trochę kłopot z tym, że jesteśmy już sami wewnętrznie wystarczająco dużym rynkiem, czego my jesteśmy przykładem, że długo działaliśmy tylko na tym rynku i on nam wystarczał do zbudowania już solidnego biznesu, ale to powoduje, że nie musisz od razu sięgać po ten rynek globalny, więc to pewnie wymaga trochę i to nie jest łatwe, bo zawsze mówisz, ale to spróbujmy na tym polskim rynku, jak tu wyjdzie, to będziemy działać dalej. A potem patrzysz, jak masz trakcję z tym rynkiem, no to jeszcze jest dużo na nim do zrobienia i to jest pewnie coś, co warto jest przemyśleć, jak od razu budować globalnie, ale zauważmy, że jednak pojawiają się fajne polskie spółki, które łamią ten paradygmat. Mamy Eleven Labs, mamy ICEYE, tak? To są świetne spółki, po prostu, żeby było więcej takich spółek, z których Polska może być dumna, tak? Że budują świetną globalną technologię, lepszą od tych ICEYE czy Eleven Labs, robi to lepiej niż ktokolwiek na świecie i oby było takich spółek więcej. Okej. No tylko to jest trochę tak, że założyciele tych spółek już technicznie to jakby nawet mieszkają poza Polską, nie? I to jest kłopot, nie? Że nam ucieka ten kwiat. Dzisiaj ci młodzi przedsiębiorcy, szalenie ambitni, z szerokimi perspektywami, nie znający granic, nie boją się wsiąść w samolot i po prostu zmienić chociażby miejsce zamieszkania, po to, żeby potem do tej Polski wracać, ale już bardziej z Kalifornii czy z innego miejsca. Ty też z powodzeniem randkujesz już w Chorwacji, tak, w Rumunii, no poza tymi Stanami Zjednoczonymi, na których jesteście obecni przez MailerLite'a. Kuba, no to... Ale i to jest ważne, że w Polsce płacimy podatki. Mamy nawet z tych spółek, które za granicą uzyskują przychody, to my te pieniądze podatkujemy w Polsce, z czego też jesteśmy bardzo dumni, bo to jest zupełnie inne niż u tych gigantów technologicznych, którzy często jakieś mają systemy jednak takie, kiedy te podatki są bardzo małe albo są płacone na pewno poza granicami Unii Europejskiej czy w ogóle w jakichś takich strefach. My jesteśmy polską spółką giełdową, która opodatkowuje wszystkie przychody w Polsce. To już zacne w takim razie podatki i kwoty tych podatków. Z takiego patriotycznego punktu widzenia na pewno jest to ważne. To jest ważne też dla Ciebie, tak? Osobiście. Tak, ważne. Tak, ważne jest jednak, żeby, bo zobacz,
Byłem kilka dni temu na nartach w Szwajcarii, co tam zobaczyłem, że tam nie ma nawet Ubera. Dlaczego nie ma Ubera? Bo Uber by wyciągał pieniądze z tego szwajcarskiego rynku. A Szwajcarzy to jest mądry jednak naród, który nie chce tego, żeby te pieniądze gdzieś... Bo nawet jeżeli musisz zadzwonić po tą taksówkę, jest trochę trudniej, to jednak per saldo dla społeczeństwa to jest korzystne, bo ten taksówkarz te pieniądze zarobione wyda w tym kraju. I to jest, jeżeli chcemy... Polska jest fajnie rozwijającym się krajem i właśnie takie to, że te lokalne spółki technologiczne będą, choćby jako my jesteśmy spółką, powoduje, że te pieniądze zostają lokalnie i kolejne i one dalej na tym budujesz dalej, w prawda? obiegu są, prawda? Coś, co na przykład nie dzieje się, my próbowaliśmy kiedyś rozpatrywać rynki afrykańskie i tam jest o tyle kłopot, że tam nie ma w ogóle klasy średniej, nie ma, wiesz, jest trudno budować biznes, który opiera się o małe i średnie firmy w momencie, kiedy ich tam nie masz perspektywy, że powstaną, bo nawet jeżeli ta Afryka będzie się rozwijać, to wszystkie kraje, czy Europy Zachodniej, czy Chiny, na tyle drenują ten rynek, że te pieniądze w ogóle tam nie zostają. I to jest taka przykra perspektywa dla kontynentu afrykańskiego. Dlatego ważne jest, żeby lokalne powstawały biznesy. Nawet jeżeli są globalni jacyś gracze, to jeżeli jest substytut lokalny, to lepiej, żeby on funkcjonował. Choćby jak z tym Uberem w Szwajcarii. Bardzo ciekawa obserwacja i dziękuję za tę analizę rynku afrykańskiego w skrócie, bo to rzeczywiście dotknąłeś bardzo istotnej rzeczy. Z tego powodu też cały czas mieszkasz w Poznaniu, już byś się dawno mógł do tej stolicy przenieść. No, tu się dużo dzieje. A ty W Poznaniu jednak... mieszkam, bo tam mam rodzinę, mam znajomych i jest to dobre miejsce na pewno do życia, jest spokojne. Lubię, poza technologią, to jednak lubię przyrodę, lubię czasem pojeździć na rowerze w lesie. Tak, nie mam problemów z tym. Poza tym, że czasem muszę podróżować do Warszawy, żeby mieszkać w Poznaniu. Pewnie Poznań mógłby być troszkę bardziej kulturalnie, czy nie wiem, nawet kulinarnie rozwinięty, ale jest fajnym miastem do życia. To z tych twoich podatków tam coś lada moment powstanie, prawda? Nowego albo innego. No fajnie, a czemu to ty właśnie, Kuba, jesteś skazany na sukces? Jakie ty masz skille i umiejętności, które ci przez te wszystkie lata doprowadziły do tego miejsca, gdzie jesteś teraz? To jest dobre i Wiem, że tak ciężko mówić o pytanie. sobie, ale mimo wszystko zmuszam do tego trochę, przymuszam swoich gości. Może mam dużo szczęścia, może... Nie, no tak chyba trzeba jednak ciężko pracować, myślę. To jest ważne, być systematycznym, bo nic się nie dzieje samo. Nawet jak masz tak bardzo dobrze zbudowaną pozycję, jak my mamy już dzisiaj na pewno, to nadal każda kolejna rzecz, choćby transakcja, którą ostatnio zrobiliśmy, ona się nie dzieje sama. To wymaga bardzo dobrego przygotowania, bardzo dużych ilości analiz i pracy. Ale też jakiejś pewnie tutaj kreatywności. Ta kreatywność, o której tam wcześniej wspominałem, jest bardzo ważną cechą biznesu, bo cokolwiek dzisiaj też widzimy, jak zaczynamy z nowymi produktami, to na początku naprawdę one nie idą. Idzie bardzo ciężko i łatwo się zniechęcić. Albo można mówić, nie, spróbujemy, będziemy kreatywnie z tym walczyć i ta systematyczność jest cholernie ważna. Ja widzę to po wielu biznesach, gdzieś, które obserwuję, które nie wychodzą, że ludzie naprawdę bardzo szybko się zniechęcają. Wydaje im się, że jak założą własny biznes, jakikolwiek by on nie był, to on za chwilę sam będzie działał i za mało wkładają od siebie. To jest ważne, żeby... Tu nie ma chyba jakichś takich unikalnych cech. To jest taka kreatywność połączona z pracowitością. No jak się zaczyna w wieku 8 lat od sprzedaży części komputerowych, to bierzemy za pewnik to, co mówisz. A taka najciemniejsza strona w przedsiębiorczości właśnie, tak z perspektywy tych twoich doświadczeń?
Czego nie lubisz w biznesie? Co cię wkurza? Co frustruje? Co mogłoby być i wyglądać inaczej? Czy być robione inaczej? Może jakich ty sam błędów już nie popełniasz? To jest ciekawe pytanie, bo tak łatwo nie znajduję na nie odpowiedzi. Ja myślę, że trzeba uważać, żeby znajdować taki jakiś znowu balans, harmonię, wiesz, z rodziną, z życiem prywatnym, z jakimś swoim hobby, bo biznes jest na pewno takim, w cudzysłowie, potworem, który skonsumuje każdą ilość twojego czasu i znamy wszyscy pewnie ludzi, którzy za dużo tego czasu poświęcili biznesowi i w pewnym momencie pewnie właśnie przez to się wypalają, że nie mają tego, wiesz, tego balansu, choćby to, co na początku rozmowy mówiliśmy o tym urlopie, że to trzeba wiedzieć, że to nie jest sprint, że to jest maraton i trzeba dobrze rozkładać siły i kto o tym zapomni, pewnie wcześniej czy później jakoś poczuje konsekwencje tych takich działań. A ja się uśmiecham, bo ty mnie chyba tak tu trochę kokietujesz, bo jak ja sprawdzałem w KRS-ie, w ilu ty jesteś, z iloma podmiotami ty jesteś powiązany, to jest po prostu nie do uwierzenia. Nawet klub siatkarski w Poznaniu, tak? A nie, to chyba już mój nie, brat. To brat, okej. W każdym bądź razie, no tak wiele rzeczy się dzieje dookoła ciebie. To kiedy ty na to znajdujesz czas, żeby ten zdrowy balans zachować, żeby zadbać o rodzinę, żeby wyskoczyć do lasu na rower? Wiesz co, ja myślę, że znowu wracamy do tej kwestii ludzi, z którymi pracujesz. Mam to szczęście, że wokół siebie mam super zespół ludzi, którzy wspierają te różne obszary administracyjne, operacyjne i że mogę się zająć, to ja już wiele lat temu postanowiłem sobie, że ja potrzebuję mieć taki zapas czasu w pracy, żeby móc się nagle, jak przychodzi potrzeba zrobienia takiej transakcji, w pełni temu poświęcić. Ale też, żeby zajmować się tą częścią strategiczną, produktową. Mam to szczęście, że nie muszę się zajmować operacyjną częścią biznesu. Pewnie jakby mnie nie było miesiąc w pracy, biznes by w ogóle tego nie odczuł. To chyba teraz, dobrze, tak ma być ponoć, tak, prawda? Tak, by odczuł to pewnie za jakiś czas. Więc kurczę, trudno mi znaleźć jest coś takiego, czego nie lubię w biznesie. Na pewno nie lubię, jak ktoś tych samych rzeczy, których nie lubimy w życiu, jak ktoś gra nie fair, jakoś zachowuje się nielojalnie. To są rzeczy, których nie lubimy, prawda? Bo ciągle jesteś bardzo młodym człowiekiem. Czy masz jakieś inspiracje, czerpiesz z jakichś doradców, mentorów? Są tacy ludzie też dookoła ciebie? Na pewno czerpię, tak, ale to bardziej czerpię z ludzi, z którymi się mam okazję spotykać, rozmawiać i czerpię te cechy, które mi się podobają, które uważam, że dobrze działają, wiesz, żeby unikać konfliktów, starać się obiektywnie patrzeć na sytuację, bo często w emocjach potrafimy coś źle rozumieć i na pewno tutaj jakoś myślę, że się sam zmieniłem przez te wiele lat i to z różnych osób, nawet z tych, z którymi spotykamy się w sporcie, czy z tych sytuacji, wiesz, w ogóle sport mnie nauczył tego, że musisz mieć w sobie taką pokorę, że na to, że jesteś kimkolwiek nie jesteś taki sam jak każdy inny zawodnik i zawsze musimy mieć w sobie dużo tej pokory, że tam nie ma usprawiedliwienia, że nie wiem, że gdzieś się spóźniłeś, bo coś się stało, albo nie wiem, złamałeś jakąś regułę na torze, ale nie jesteś winny. Nie ma tych usprawiedliwień. I znowu jak to przekładasz na życie czy na biznes, to dobrze wychodzi, że musisz szukać rozwiązania, a nie wymówek. No i fajnie, że coraz częściej dzielisz się tym doświadczeniem i tą wiedzą z innymi. Ostatnio mieliśmy okazję widzieć Cię na auli chociażby. Będziesz częściej występował i mówił młodszym co najmniej wiekiem czy stażem przedsiębiorcom, na co powinni zwracać uwagę, co robić? Jeżeli czas mi pozwoli, tak. Okay. To znowu jest tak, że muszę uważać, bo tych możliwości jest sporo, ale nie zawsze mogę, prawda? I to też
staram się to tłumaczyć, że jednak dla mnie jest ta hierarchia priorytetów, tak? Od życia prywatnego, rodziny, przez pracę, ale tą pracę rozumianą jako te fundamenty, które powodują, że ten biznes działa i jeżeli gdzieś tam jeszcze zostaje przestrzeni, tak jak dzisiaj chociaż, żebyśmy mogli porozmawiać, to oczywiście staram się to robić. Bardzo się cieszę i to załatwmy zatem po znajomości taką jedną, dwie rekomendacje dla właśnie widzów naszych audycji czy słuchaczy. Gdybyś dzisiaj miał dać taką radę obecnemu czy też przyszłemu przedsiębiorcy zakładającemu swój biznes, prowadzącemu swój biznes, to co by to było? Poza tymi, które wyłapujemy już z Twoich wcześniejszych wypowiedzi, jak na pewno budowanie to, na zaufaniu chociażby. Żeby samemu doskonale rozumieć całą mechanikę biznesową. To gdzieś ostatnio mówiłem nawet chyba, że nie lubię takich startupów, które od razu budują strukturę jak w korporacji, bo mają pieniądze i na przykład mogą zatrudnić team 12 menadżerów i oni dopiero zatrudniają pracowników i to się nie może udać. To wiesz, to musisz dotknąć wszystkiego, co? Tak, musisz być blisko klienta, musisz być blisko produktu i dopiero później kolejne jakieś te obszary możesz oddawać, ale zawsze musisz je rozumieć, więc bardzo trudno będzie. I my to też wiedzieliśmy, jak próbowaliśmy zatrudniać ludzi z jakiejś korporacji na jakieś stanowiska, że oni nigdy się nie sprawdzali, bo oni nie przeszli całej tej drogi i nie rozumieją całości mechaniki funkcjonowania takiej firmy, która ma trochę inną kulturę organizacyjną, pewnie mniej sformalizowaną, mniej zbiurokratyzowaną, ale sprawną, skuteczną i dlaczego to działa. Więc na pewno warto być, żeby wiesz, coś potrafisz, coś robisz, to rozwijaj to od samego początku i dopiero później skaluj z każdym kolejnym klientem. Też mniej pieniędzy wtedy potrzeba, więcej zachowa taki founder dla siebie. To jest jedna rzecz. Oczywiście. I druga rzecz, jeżeli mnie pytasz o to, jakie miały to by być obszary, to dzisiaj na pewno tworzy się nowy, ogromny obszar związany z tymi technologiami AI-owymi, tymi konkretnymi zastosowaniami AI, a jest ich cała masa. Całe spektrum zastosowań AI, czy w życiu codziennym, czy w biznesie i na pewno... O, super, nałogowo korzystam, natomiast mówisz też przy tej okazji, żeby nabierać tam eksperckości w konkretnych obszarach, prawda? Tak. Takiej specjalizacji, to jest fajne. Nie da się przytulić całego tego zasobu i powiedzieć teraz ogarniam AI, dobrze jednak nabierać tej eksperckości. Super. A gdybyś nie był przedsiębiorcą, to kim? Kierowcą wyścigowym właśnie, czy budowałbyś hotele? To jest takie moje jako dziecko chciałeś też hotele budować. Marzenie. Nie wiem, czy nie wolałbym mimo moich sukcesów być kierowcą Formuły 1, ale to już się nie zdarzy. Okej. A czemu te hotele chciałeś budować? Bo kiedyś byłem gdzieś w jakimś takim, nawet nie pensjonacie, tylko w jakichś takich, jak to, wiesz, kiedyś się jeździło, powiedzmy w 80-tych latach, jechałeś na narty do Szklarskiej Poręby i tam gdzieś zderzałeś się z rzeczywistością, że trochę było niższy standard na przykład niż miałeś w domu, bo gdzieś tam była wspólna łazienka czy coś, tak? To ty w sferze marzeń mówiłeś, to jedno, że chciałbyś być w takim hotelu super, a mówisz, a w sumie to może nawet by go było fajnie zbudować, tak? Czad. A Max Verstappen zdobędzie 5. tytuł z rzędu teraz? Ten sezon już się kończył. Tak. Nie jestem fanem Maxa Verstappena, dlatego że to jest ciekawy przypadek. Ja bym wolał, żeby to był Sainz, czy Leclerc, czy Norris, czy z tych młodych kierowców, albo Alonso, który jest w wieku. No proszę. Ogromny szacunek dla niego za to, że cały czas się ściga. Maxa Verstappena nie przepadam za jego charakterem, takim rozpychaniem się łokciami, chociaż trzeba powiedzieć, że jest niesamowicie dobrym kierowcą. Ale jeżeli chodzi o Formułę 1, to zdecydowanie bardziej kibicuję takim kierowcom jak Sainz czy Leclerc. Okej. No to Mercedes, McLaren, tam chyba Piastri i tak dalej, tacy młodzi, gniewni, oni mogą zaistnieć na rynku. Albo choćby
ten nowy kierowca, który przychodzi do Mercedesa, wypadło mi z głowy jego nazwisko, ale miałem go okazję w ogóle spotkać i pogratulować mu wygranego wyścigu w Formule 2 w Baku, jak byłem. Świetnie. Ojej, zapomniałem, jak on się nazywa. No, to masz już swój typ, to będziemy kibicować. Jesteś osobą spełnioną? Nie wiem, czy dobrze jest być osobą spełnioną, prawda? Bo już nie ma wtedy nic, czego byś chciał, tak? Niedobrze jest chyba spełnić swoje wszystkie marzenia, więc po części tak, ale cały czas wierzę, że mam jeszcze jakieś wyzwania przed sobą. Osobą szczęśliwą? No, raczej tak. I co ci to szczęście gwarantuje? Kto ci je daje? Na pewno najważniejsze jest to jakby rodzina. Dla mnie najważniejsza jest rodzina, najważniejsi są przyjaciele, ale na pewno rodzina na pierwszym miejscu. No oczywiście łatwo jest mówić tak, kiedy z tej perspektywy finansowej Jesteś zabezpieczony. Jesteś zabezpieczony i wtedy łatwo jest mówić, mniej ważny jest biznes, ale to pewnie też jest ważne, żeby mieć jakiś komfort finansowy dla każdego z nas. No to Kuba, tak na koniec, jakieś jedno ostatnie przesłanie do naszych słuchaczy. Z czego tu powinniśmy cię zapamiętać? Albo w czym kibicować? No, to chętnie bym sobie życzył, żeby kibicować w tym, żebyśmy mogli właśnie tą polską grupę technologiczną budować, która może być konkurencyjna, przynajmniej w tej części świata z tymi dużymi graczami, bo no jak będziemy jako tutaj, nie wiem, Polska czy te kraje Europy Centralnej skazani na tych dużych graczy, to mniej tych pieniędzy zostanie u nas, mniej etatów, mniej fajnych ludzi będzie mogło pracować tutaj lokalnie i tworzyć coś, więc to, żebyśmy mogli budować takiego dobrego, technologicznego gracza w Europie Centralnej. Kibicujemy. Obserwujcie, drodzy, tego dżentelmena. Ma jeszcze, jak sam powiedział, trochę do zrobienia. To były fajnie opowiedziane, ciekawe historie. Dziękuję za to i za wszystkie Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.